Dzień dobry. Jak się pan miewa? Panie wygląda. Napisać mu braillem? Elegancko. Tam znalazłem mechowy grzybek. O taki o. Mechomor. Mechomor. Dzień dobry szanowni państwo. Witajcie na kanale Filmek Dźwigany Codziennie. Jesteśmy w Borach. Wiem, szok. Albowiem porwaliśmy do lasu pewną młodą damę. Później wam wszystko opowiem. Przyjechaliśmy wczoraj. Tam jest zwalony most, jak pewnie zobaczycie gdzieś tam. Tam. Mondo właśnie robi omlecika na śniadanko. Jajówkę robisz? Za mała kuchenka do dużej patelni, żeby wyszedł omlecik. Tak jest. No zobacz, tylko środkiem grzeje. A! Kolano. Aha. Zakłamanie kara. Bo ci się nie chcą omlecika robić, leniwcu paskudny. No. Więc jesteśmy w składzie pan Bondo, pan Przemek i pani Ania, który jeszcze nie wyszła z hamaka. Czyli chyba jest dobrze, czy nie żyje? Żyje. Dobra. Więc panią Anię wam później przedstawimy, jak już wyjdzie z kokona. Piękna miejscówka. Mówiłem wam, jak byłem tu sam na zwalonym moście, mówiłem wam, że tu trzeba zrobić biwaczek. I oto on. Niedaleko jest czatownia. Zdaje się właścicielem tej czatowni, pięknie ukrytej. Przynajmniej się prawie on ją wczoraj zabił, dopiero ją zobaczył. Nie wiem, może można wypożyczyć, czy coś wynająć. Nie wiemy. W każdym razie jest słoneczko, jest cieplutko. Wziąłem kurczę fiorda i tak mi było gorąco w nocy, że szok. Chyba, że to menopauza. Still working. Piezo działa. No ciepło. Bardzo ciepło. Ja skończyłem tak, że wziąłem tego fiorda, tego Tromson jest, nie? Tego szerokiego. Ani dałem Karintię, żeby na pewno nam nie zmarzła. Zresztą Ania używa też mojej plandeki, hamaczka, tylko że hamaczka ma outdoora jedynkę. Zapakowaliśmy ją w paragona i jest spoczko. Nie strasz. BOV, nie, Nie bij. BFOV. Żadne bij. Bondo, wytrzepałem ci jajka. O, dziękuję. Ale ładnie. Smacznego. Leśne kiwi. Wyciągaj Anię, bo zaraz będzie. Papu. Ania, śniadanko. To jest jak u mnie u kotów. A to papu będzie? O, zobacz. Jak się spało? Bo wiesz, bo Bondą wtedy wymierza kary cielesne, jak się nie zjecie po jajecznicy, musisz wyjść. Jest z nami nowy gal. Mokafix. Flegmamiksie. Kogoś tu przyprowadzi. Patofixa? Dzień dobry. Takie rzeczy od bladego świtu, no. O, weekend w Borach nie jest lekki. Nie jest lekki. Albo grubo, albo wcale. Jak Bondo. 2024. Już? Kaloryzowane. Bushcraftowa rozgrzewka została, proszę Państwa, poczyniona. Pani Ania mówi, że ma się nieźle. Jak się spało? Bardzo dobrze się spało. Tak, bardzo dobrze się spało. Jak pierwsze wrażenia z hamaczka? Możesz bo Mogłabym nie wychodzić Tak? z hamaczka. Bo Ania spała pierwszy raz w hamaku. Nie spała wcześniej w hamaku. To jest jej debiut. Położyliśmy się grzecznie, położyliśmy się wcześniej około północy. Zresztą po nas widać, nie? Najbardziej po Bondzie. No co? Surykatka. Największa surykatka, jaką w życiu widziałem. Idziemy zobaczyć jeszcze, jak tam sprawy się mają na zwalonym moście. Możemy iść, czemu nie? Chociaż znowu się będę zwijał ostatni. Cholera, no ale coś za coś. To wezmę aparat może. Dobra. To chodźmy zobaczyć, jak to tam wygląda, jak jest łyso, bo jak ostatnio tu byłem, chyba to było zielono, co mocno i zarośnięte. Mówiłem, że tu trzeba biwaczek zrobić i miałem rację, dobra miejscówka. No niedaleko ta czatownia, więc tu pewnie też zwierzakowo jest ok. Gdzie by tu? O, tu może. O! Aha.
jesteśmy my. Ale woda w ogóle wielka, szeroka. Powylewana i tak zasuwa, że szok. Musimy następnym razem z tamtej strony obczaić tutaj ten most. No, zasuwa, zobaczcie. Dobra, zrobię parę foteczek i wracam. Trzeba się zwinąć, żebyśmy mieli dużo dnia na obozowanie. Przerzutka z miejsca na miejsce. Jest piękna pogoda, więc jeżeli się nic nie spartoli, to jest szansa taka, że będzie zachód słońca i wymyślimy, że zabierzemy Anię na zatoki. Aż ostatnio tamtędy łaziliśmy na zatokach, ale w innym miejscu, to postanowiliśmy sprawdzić, czy się da tam zabiwaczyć. Po wielu perturbacjach dotarliśmy na punkt widokowy zatoki. Jak Ci się podoba? Pięknie, tu jest pięknie, no. Liczyliśmy Można trochę. się zatrzymać. No. Myśmy tutaj spali parę razy też na samych zatokach. Liczyliśmy trochę, kurczę, na więcej światełka, ale się zaciągnęło. O. Nie jest źle, ale Cudnie. jest, nie? Mhm. Nie pójdziemy sobie na cypel zimorodków, tylko pójdziemy w drugą stronę. Bo jak byliśmy 2 tygodnie temu z patronami, to żeśmy sobie poszli tamtędy. I tam są też fajne tereny. To jest w ogóle jakaś taka pętla dla Nordic Walkingowców. Ja wczoraj pomogłem wieczorem Ani rozbić hamak. Jak Ci się go dzisiaj zwijało? Nie, spoko. Spoko, nie? No. Mm. Nie, okej. To i tak jest jeszcze Ale taka... fajnie, spałam się. No. Tak? No 9 godzin to się można wyspać, nie? No. No. No, dawno tyle nie spałam. No wiecie, burzuszkraft, nie? No. Ale bo ty znałaś Bory, ale tutaj tych rejonów nie odwiedzałaś? Nie, akurat tutaj nie byłam. bardziej? Nie, niby przejazdem się zatrzymywałam w kilku miejscach i byłam potem bardziej tam głębiej w stronę Sfornegacie, tak? Sfornegacie, no to już bardziej Park tamtą Narodowy stronę tam potem, już nie? praktycznie, no. No. My się właśnie rzadziej tam zapuszczamy, no bo tam mamy sporo dalej, bo to mamy już właściwie tamten Drzewicz czy coś, to mamy prawie 150, a tu mamy 80 chyba 6, autostradą 100, nie? A w ogóle na punkcie widokowym Zatoki jest dużo nowych rzeczy, bo są odnowione wyjazki, na pewno są zrobione daszki nowe, są 2 nowe ławki. Przyjemnie zrobili, nie? No. Tu kiedyś było w ogóle tak, że tutaj rosły krzaki i tak było, wiesz, zasłonięte. Ciężko było to nazwać punktem widokowym, dopóki tu nie przyszłaś. A teraz jest wygolone i właściwie jest taki rzut na całe Jezioro Żurskie, nie? Czy Jezioro Żur. A teraz będziemy atakować w tamtą stronę. Tam będziemy szli. Bo to jest taka pętelka i wtedy się wchodzi w taką zatoczkę i w ogóle tamtędy można też dojść do Mostku Miłości, tak trochę od dupy strony, ale... Ten punkt docelowy teraz, gdzie idziemy, To tam właśnie idziemy na tą, wiesz co, jak jest, bo tu jest zatoczka taka mała i później jest taki cypel duży i znowu jest taka duża zatoczka, to tam chcemy dojść do jakby cypla tego i tam myśleliśmy, bo jak ostatnio byliśmy, właśnie patrzyliśmy, że też jest fajna miejscówka, taka są duże pnie zwalone, więc można sobie je usiąść i jest miejsce na hamaczki, więc myślę, że tam dzisiaj zabiwaczymy. Będziemy podglądać Anię w akcji, jak już samodzielnie sobie rozwijamy. Nie jest to nic trudnego, nie? A czy na początku, jak się rozwiesza hamak, jak na przykład sobie czy kupi hamak, albo wiesz, już masz ten swój hamak taki, że go zaczynasz używać, trzeba się przyzwyczaić, właśnie wiesz, patrzysz na odległość między drzewami i tak dalej, bo później to już się robi tak automatycznie. Później to już tylko jest problem, jak jest za dużo fajnych miejsc na hamak, nie? Bo wtedy się zdecydować. No. To miałeś okazję oglądać wczoraj. Nie? Jest taka miejscówka, że po prostu tu by wisiał fajnie, tu by wisiał fajnie, Tak. tu wisiał fajnie i kończy się na tym, że się skręci człowiek pół godziny i się gapi na których 2 drzewach pesić tą szmatę, nie? No. Jeszcze sobie posiedzimy chwilkę i się pogapimy. A która jest godzina w ogóle? Za 10:04. Ale jeszcze byliśmy w tleniu, jeszcze się pogapiliśmy tu i ówdzie, posiedzieliśmy chwilę w tleniu przy mostku, pogapiliśmy się na kaczki, nie wiadomo.
Bo to jest ta taka żywa natura, która jeszcze nam nie ucieka, jak jesteśmy z aparatami, no bo reszta to wiadomo. Więc sobie jeszcze chwilkę tu posiedzimy i spierdzielamy. Chłopaki już też wichillowali chyba, tak, no. Chodźmy na miejsce. Trochę bardziej słońca nie widać, nie? No szkoda. Tu jest jeszcze tak, bo teraz zachodzik to będzie gdzieś tam, a latem jest tam i tam jest. Tu naprawdę, Tu trzeba tutaj. wrócić właśnie. I wtedy wiesz, latem to w ogóle tak, no masz lepszą przejrzystość powietrza często, więc lepiej widać tam Tak, ten no długi właśnie o to brzeg. chodzi. No i kolorki, no bo teraz tutaj niestety przez to, że przy brzegu jest sporo liściastych drzew, no to one są takie Ale jest przyjemnie. szaroburo, no oj, tak jest ładnie. No, fajnie. Tu jest też dobrze, no bo jest cicho, nie? Tak jak No, nie ma sezonu, gdzieś tam skądś nie dopływa muzyka, tutaj nie ma blisko żadnej takiej większej drogi czy coś, naprawdę tu można posiedzieć i sobie no ale tutaj pochillować. hamaczek właśnie sobie rozbić, nie? No, jest fajnie. Mhm. Tyle, że no tu czasami się zdarza, bo też widzieliśmy po śmietnikach jeszcze jak były, że no zdarzają się tu jakieś melanże, bo są i flaszki, coś, więc jak tutaj się powiesi hamak, myśmy nigdy nie mieli tego problemu. Parę razy żeśmy spotkali ludzi, ale to zazwyczaj swojaków takich, wiesz, naszych, nie? No ale pewnie się zdarza, że tam w sezonie letnim to tu jakiś może młodzież podjedzie czy coś, nie? Na melanż. To wtedy mogłoby być ciężko ze spaniem, ale w sumie jakby się wbił na imprezę, to tam po co spać, nie? No zależy kto przyjedzie. Lećmy dalej. Tak miało być. Tu mieliśmy dotrzeć. I żeśmy dotarli. Przemek jako mistrz szybkości, jeżeli chodzi o wieszanie się. Już prawie wisi. Mondo jako wiceszef. Wicemistrz leniuchowania. Też już prawie wisi. Idziemy zobaczyć jak Ania sobie radzi. Inki, pinki, ponki. Inki, pinki, ponki. Gdzie znałam? No. Wybierz mądrze. Gdzieś mam. Ania ma solę od Flyhamaka. Ma Outdoora 1, 3,5 metrowego. To wygląda na to, że wychodzi śledź ci w stopie. Śledź w stopie Dino Baggio. A nie, to nie ten film. Tak się wiesza doświadczony brzuszkrafter, czyli wiedział doskonale, że 20 cm jeszcze mu zostanie zapasu. A tutaj kolega doskonale wie, jak wygląda 20 cm. Nagi. No. Zaczynamy od taśm. Wczoraj Ania przeszła ekspresowe szkolenie, trochę po ciemku, trochę jeszcze nie, więc proszę bardzo. To jeszcze nie, no. A, bo ty tak to zrobiłaś? Nie, to tak było. Tak. Ja tylko pociąłem. No, to jest przy hamaku, nie? Generalnie to jest przy hamaku. Taśmy są oddzielnie zupełnie, ale możesz je w ten sposób też powiesić, ale i tak będzie trzeba je wyregulować, więc sobie złap, ja proponuję za to drzewko, z uwagi na to, że nic nie ważysz, to się nie wygnie na pewno. No pewnie. A drugie tu sobie złap, wybierz, które ci się podoba. O, tam na końcu masz pętelkę, nie? Z jednej strony taśmy. O. Trochę wyżej by trzeba, wiesz? Ja się dałem. O. Tak? No, myślę, że tak. Tak myślę. Ale chciałbyś taką kraftową składaną drabinkę, żeby... Co? Taką kraftową drabinkę, żeby podchodzić i 3 stopnie. Tyk, 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 tyk. No. Ja widziałem, ale to nie ten. To w Warszawie jeden taki używa tej drabinki. Drugie. O, też bym to wybrał, no. Ania, to tu zmieściłaś tego defensa? No. A dobre są te worki, kurczę. Szacun, kobiety zawsze umiały się pakować, nie? W kłopoty szczególnie. I w te swoje sprawy. No tak, weekend z nami. Tak, Nie chyba. należy do najmniej ryzykownych tych. Myślę, że tak, no. Dziewczyna musi mieć no, nerwy ze stali. No. Znaczy sprawdzone wielokrotnie wczoraj i okazuje się, że owszem. To na razie zostaw, na razie sobie powieś hamak do końca. Naprawdę, bo to jest od plandeki, nie? To plandeka, jak nie pada, to zawsze najpierw sobie wieszamy wygodnie hamaczek, żeby plandekę na końcu, żeby też nie skakać pod plandeką, się nie męczyć z wieszaniem, nie? W tym takiej niebieskiej, o, no. To jest niebieski, szary? Trochę zadżumiona, ale ja. Aha, okej. Czemu zadżumiona? Dałeś koleżance zaczumiony hamak? Niespodzianka! Dobra, i Co, teraz no? pętelki te żółte, bo normalnie tam są karabinki.
A tu, no Stronę. tak, musisz sobie zobaczyć, bo on ma tylko suwak z jednej strony. Właśnie to mnie wkurza w outdoorze, że ma tylko z jednej strony odpinane. Okej. No i tu musi wejść, bo on normalnie się z tego nie odpina, wiesz, karabinka. Tylko tu zostaje, a wtedy taśmę się oddzielnie montuje. Ale to ogarniesz. Na szybko. O, no. I druga tasiemka. To o to mi chodziło. A, o to ci I chodziło, o to dobra. zaczepiłam. Okej, bo to są od tej, od podpinki, wiesz? Aha, okej. Dobra, A, no. czyli To niebieskie może zostać, ale karabinki są, te S-binery są od podpinki. Aha, Podtrzymam ci, okej. weź sobie taśmę. Bo nie trzeba będzie zmienić rozstaw. O, Ciut tak. o, Na o. chwilę. Spokojnie, mamy czas, jesteśmy w pracy. Teraz, no. No nie wiem, no może tak zostać. Nie, chyba dobra. No, a teraz sobie to poluzowujesz i tylko jak pociągniesz za tą część, to sobie go napniesz, wiesz, za ten jeden. O, jeszcze, o. O, dobra. No i kurczę, nawet prosto wisi. Ale Zobaczmy. wiesz co, jest... Nie, trochę tutaj niżej musi pójść z tej strony. Nie. Nie, bo tu jest trochę wyżej koniec hamaka niż tu mi się wydaje. Co? Stawina tu wisi w miarę, może ciutkę. Tam opuść, bo dosłownie o 6 cm. O. No i puść, zobaczymy. Jest ok, chyba. No, jest ok, jest prosto. Jak wejdziesz sobie do hamaka i usiądziesz sobie na środku i się położysz w nim, to zobaczysz, czy jedziesz w którąś stronę. To będziesz wiedziała, czy wisi prosto, czy gdzieś jest wyżej, gdzieś niżej. O. Nie wbijać się w nogi ten rand, jak tak siedzisz, bo to też dobrze wiadomo wtedy, czy jest... Ej. No ty, wyłaź, bierzemy resztę. O ja już... To Przemek cię zadżumił. Teraz podpinka. Nie, teraz najpierw. Tak, to niebieskie możesz sobie przyczepić, ale nie będziemy go używać. Bo podpinka ma takie długie te gumki. To było w użytku, nie? To było tak, bo tam są tylko gumki teraz zostały. Dobra, to To trzeba podnieść z ziemi, zwinąć, żeby ci się nie majtało, będziecie wkurzać, a później będzie ciągnąć wilgoć. O, bardzo ładnie, węzeł jakiś. Niezbyt skomplikowany, ale zawsze da się przeciąć. Może nie gordyjski, ale za to Nie, bo to jest tak zwany tragedia hitch. Ważne, że nie wiszą na ziemi, nie leżą na ziemi. I co, podpinka teraz, czyli ten mały zielony worek. Ten, w który próbowałeś wepchnąć ramę, tak, ten. Tak, proszę Państwa, w tym worku miał się zmieścić Defense 4 i prawie wszedł. dużo nie brakowało. No, spoko. ten daleko od piworek, ja chyba tego tu Ja bym, to naprawdę trzeba mieć stalowe nerwy, żeby próbować to zrobić w ogóle, nie? Determinacja, determinacja, tego słowa mi brakowało. Poddawać się, nie? No, tak, nigdy. Never give up. No i teraz tak. nie możesz tego i zrobić, daj początkującemu. Tak, masz te gumki tu? Bo to jest potrzebne, o tak jest, tylko potrzebujemy tego S-binerka jednego, czekaj, już ci biorę. O, taką Polskę walczy. S-biner, ale to jest chyba podróba jakaś w ogóle. To teraz mi to przeszkadza tutaj. Nie będzie ci przeszkadzać w niczym, bo to tutaj przyczepimy podpinkę. No, załóż tylko sobie ten. Dobra, O, tak, będzie lepiej. tak, dużo lepiej, to już jest prawie tragedia. To już tylko ja będę I tu sobie zaczep i odplątywać. powinno być ok. No i z drugiej strony to samo. Ona musi wisieć pod hamakiem, tak nie za mocno napięta, nie za słabo, żebyś, jak wejdziesz, żebyś nie wycisnęła całego powietrza. O, tylko teraz, o właśnie, też myślę, że tu możesz śmiało ją podpiąć, bo nie było ci zimno w plecy ani nic w nocy. Nie. No i super. O, i cacy. Pewnie. No, elegancior. No, to teraz plandeczkę. Od której strony? Wiesz co, najpierw się zaczyna od tej strony, gdzie jest ten S-binerek mały, czyli nie to jest druga strona, a z drugiej strony masz taki mały karabinek. Taki jak tutaj przyczepiałeś do tego, tylko mniejszy. Jest? O, jest, no. Tu jest, to. O, tylko czegoś tu poplotało. Ten. O, no i to sobie po prostu dookoła drzewa i zapinasz na lince, nie? Zazwyczaj nad... Obojętnie, jak ci będzie wygodniej, tak naprawdę nie to nie ma nad, znaczenia dobrze, większego. O. No.
Tu się, tak jest, tu się napnie i będzie ok. Tutaj tu sobie popraw, żebyś miała równo z hamakiem i z drugiej strony. Kto to a nie, dobra. I wiesz jak tutaj, o co tu chodzi? Aha, to mogę sobie tak... Dobra. Luzem, nie? O, tylko czekaj, bo tego supła też byś musiała usunąć, bo ci będzie przeszkadzał w naciągnięciu tutaj. O. Żurawie. Aha. O, i tak właśnie musisz z tej strony sobie wziąć blokadkę, bo wtedy... Poczekaj, potrzymaj na chwilkę. Tak sobie, musisz sobie to poluzować. O, wtedy będziesz mogła sobie spokojnie naciągnąć. I wtedy wiesz, zahaczasz o to. I jak tu naciągniesz sznurek, to tu jest blokadka, w którą on wiesz, się naciągnie, a już go nie pozwoli zwolnić, nie? Czyli sobie zapinasz i po prostu naciągasz tak na maksa, ile dasz radę, nie? Jak nie będzie ci trochę odblokowane, no z tej strony sobie stań, będzie ci wygodniej. To zapinało to. No, bliżej daj tutaj, żebyś miała możliwość naciągnięcia, wiesz? O, no, dokładnie. No. O. I teraz naciągam? A potem co? Nie, to ja ci pokażę, daj. Jeszcze raz, bo nie widziałam. Chcesz próbować sama, czy ma tak zostać? Może zostać. No to teraz plandekę, tylko tu brakuje karabinka. Nie został ci gdzieś karabinek srebrny? Srebrny? Przy plandece może został, bo tam widzę, że jest jeden. Tu jest. Bo Czarny miał być? nie, srebrny, taki jak tam przy tym zielonym, to tu też powinien być taki. Może został przy plandece, co? Jak odpinałaś? Jak wyciągniesz plandekę, to prawdopodobnie został po prostu przy tym deringu od plandeki. Jednym. O, no zrobiłem tu prusiki. Mimo, że prusik jest z grubszego sznurka niż cięciwka, czy ta ridgeline, czy kalenica, czy jak zwał. O, no właśnie, i to o to chodziło. To go tutaj daj. O Jezu, co z tymi sznurkami tu się stało? Proszę pani. Bo to było na rękę zawinięte. Aha, i ktoś rękę wyjął, to powinno tu zostać już ta ręka. Okej, no, tu jest coś. O, dobra. Nie, czekaj, to wyjmiesz po prostu. O, dobra. To ci tu przypnę, żeby ci było wygodnie już. O, collaboration. O, dobra. I z drugiej strony, czekaj, bo to ci będzie trochę brakować, to gdzieś stoi tutaj. O, to będziesz tu miał jeszcze miejsce na... I musisz znaleźć sobie drugiego deringa właśnie, który jest bez czerwonego sznurka. Bo przy czerwone sznurki są odciągi na rogach, a drugi taki dering jest, o, to będzie druga część dachu. Jest? No ona jest długa. Możesz tam troszeczkę podciągnąć, z 20 cm go przesuń na sznurku. O, i ja ci tutaj też naciągnę. Pyk. I super, jest gitara już. Nie, już jest ok. Tak może zostać. Tu ci nie napada, wszędzie jest dobrze. No i teraz tylko sobie musisz przypiąć odciągi i spanie gotowe. No, nawet kurczę spoko. No nie jest to nic trudnego. Jak się 3 razy, 4 razy rozbije 5, to już pamiętasz wtedy, nie? To, że 2 razy nawet. No. No brawo. Teraz może ja też zadbam o swoje spanie w końcu, co? Bo jak zwykle jestem ostatni. Nygusy. Dookoła woda. Tu jest taka mała zatoczka. Tu jest żur. Stamtąd przyszliśmy. A tam byśmy musieli wracać, bo już dalej się iść nie da. A tutaj będzie mój dom. Tu jest suchar, ale wygięty w tą stronę, więc w razie czego to spoko poleci w stronę Ani. Nie, wszystko jest dobrze, proszę się nie martwić. Wszystko jest pod kontrolą. Powieśmy ten domek. Przyspieszony kurs Bushcraftu dobiega końca. Ania właśnie się pakuje. A my czekamy, nie? I czekamy. Ale wiecie, no równouprawnienie. Nikt nie ma śmiałości, żeby podejść i pomóc, nie? Zresztą, żeby po ryju nie dostać. Ania zaliczyła 3. dan w Bushcrafcie, także... Tak, to był bardzo przyspieszony kurs Bushcraftu. Ja będę musiał parę dni do tego dojść do siebie po tym wszystkim.
Bondo! Jak się goli niedźwiedź? Tak samo jak Sasquatche. Pani Aniu, jak się spało? Tak? Czemu tak krótko? No ja rozumiem, nie? No, to wczoraj 9 godzin myślałem, to jest długo, ale no nie. Okazuje się, że to była rozgrzewka. Nie mamy za dużo materiału, ponieważ było dobrze. A, chciałem wam coś pokazać, właśnie, bo miałem wam coś dać, nie? Przecież. Projekt tych naszywek powstawał z 5 lat. No, bo są 2 teamy, nie? Jeden team, to jest ten team. Widzicie? To jest team jeszcze 300 metrów, ale po płaskim. A drugi team to jest ten team. Widzicie? Team daleko jeszcze. Więc zrobiłem sobie jeszcze 300 metrów, bo się ze mnie śmieją, że zawsze tak mówię, niezależnie ile jest do mety. A chłopakom zrobiłem daleko jeszcze team, bo zawsze jest awantura, nie? No. Więc proszę bardzo, chłopaki, to dla was. Macie rzepa? No pewnie. To proszę, jeden jest dla ciebie, urwij se. A drugi jest dla ciebie. Wrzuciłem fotkę, jak jechaliśmy do lasu, że zrobiłem i oczywiście jest dużo chętnych, więc może być tak, że... No. Ale jest niesymetrycznie, bo jeszcze 300 metrów jest jedna, a daleko jeszcze są 2. Niesprawiedliwość ludzka nie zna granic. A tyle razy co było te 300 metrów? Tak. To ty powinieneś być oblepiony tymi naszywkami od góry do dołu. Pomówienia. Podwójną warstwą. Pomówienia. Ale się spodobały ludziom, więc w poniedziałek wrzucę do sklepu, bo obiecałem paru osobom, bo o, ja chcę. Czyli nie tylko ja. Wczoraj mówił, że będzie pod jedną górkę. No. Tak, Było pod 2. przepraszam. No. Kłamczuszek. Aha, ty. Chcesz naszywkę? Tak to jest, no. Kto z kim przystaje, takim się oszukuje na kilometrażu. Na kilometrach nie, tylko po płaskim. Jesteśmy włóczykijami. No 300 metrów to pojęcie względne, ale dla Ani też coś mamy, nie? Z uwagi na to, że przetrwała z nami 2 noce, chociaż naprawdę nie miała łatwo, nie? Bo ludziom się wydaje, że trzeba się zachowywać i tak dalej, ale tak długo to się nie da, nie? W końcu z ciebie wyjdzie ty. A przepraszam, blokowałeś w ogóle? Blokowałeś swoje ja, bo jakoś nie zauważyłem. Z niego wyszło na początku. Ja próbowałem trochę wciągnąć brzuch, ale nie da się. Później chciałem być kulturalny. O tym to nawet nie wspomnę. O tym to nawet nie wspomnę, bo on tam Jeszcze nawet wytniesz udawać ten nie kawałek. umie. No. Ale dla niej też coś On mamy. chciał być kulturalny, ale nie nachalnie. Ale nie wyszło jak zwykle. Musicie bombardować mi filmik? Tak. Tak. A w ogóle jaka pogoda nas przywitała dzisiaj rano, czy rano? Rano jest jak 300 metrów. To pojęcie względne. Nawet żeśmy wczoraj zrobili rekonesans z bondem na dół. O. Jeszcze łyso to jeszcze widać, bo tu jak zarośnie, ale to będzie klops. I komary, bo tu jest zaraz zatoczka, tu jest w ogóle taka chatka, schowadełko dla wędkarzy na dole. Ale pełno puszek widzieliśmy z góry. Tylko nie chcieliśmy się tam zładowywać, bo tam ta skarpa tutaj jest zarwana, tam zarwana. O, stąd się przychodzi. Tu gdzieś są, pełno gniazd jest, bo skrzeczały już ptaki. Trzeba się zwijać do domu na obiadek. Ludzie często zastanawiają się, jak my, mimo podeszłego wieku, nadwagi, różnych perturbacji ortopedyczno-neurologicznych, dajemy sobie radę. Więc survivalowy protip wygląda następująco. To jest pierwszy protip. Nie, tak naprawdę to zobaczyliśmy napis i kupiliśmy, zobaczymy jak to smakuje zaraz. Ale drugi najważniejszy, ponieważ jesteśmy oficjalnymi chuliganami fabryki cukierniczej Kopernik, nie? No, to jest teatralny, bo ktoś kiedyś pytał. Jakieś tam batony energetyczne czy coś, to mogą mu, wiecie, papierek najwyżej pucować. Pazłotko, w sensie celofanik. Proszę bardzo. O ja, dziękuję. Otwieraj, bo to nie jest, tego się nie da kupić, to trzeba dostać. A tam masz też tego rzepa, co chciałaś, tego miękkiego. O ja! Aha! Zajebiście. Dlatego dopiero w niedzielę, bo nie wiadomo było, czy przetrwa. Czy przetrwa. Ej, zajebiste. Dziękuję bardzo. Dzięki, cała przyjemność po naszej stronie. No, przeżyłam.
To się okaże, jeszcze musimy dotrzeć do samochodu. Różnie to bywa. No i pamiętaj, że jeszcze w drodze powrotnej będziemy utrwalali materiał z weekendu, więc Nigdy nie googlajcie, jak wygląda ogolony husky. Nigdy. Rozłączamy się, było bardzo fajnie. Szkoda, że mamy mało materiału, ale było fajnie. Więc przetestowaliśmy po raz kolejny sprzęt, który można komuś pożyczyć, żeby z nami pojechał do lasu. Przetestowaliśmy Anię, polecamy, jakby ktoś chciał z nią jechać do lasu, to spoko, nada się. I tym razem jak poskładałam, to ładnie zwinęłam sznureczki i karabinki. O, brawo. No. Mało pije, krótko śpi, same plusy. Dużo jest. dużo je. O, A nie czekaj. no powiedz to, No co? no powiedz. No mało je, Ania. Opierdziel dostała od Bonda, nie? Bo Bondo, wiecie, śniadanka, obiadziki, a Ania, wiecie, no. Nie pasowała ci kuchnia, mogłaś przyznać po prostu, nie? No nie, nie podwróciłam. Ale ładnie niebiesko, kurde. Aż niewiarygodne, że 3 marca, nie? Ała.